Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl i .com. Dzisiaj miała być sesja pytania i odpowiedzi. Niestety zajmuje to tyle czasu, że stwierdziłem, nie wyrobię się, ale żeby nagrać coś pożytecznego w międzyczasie, stwierdziłem, że odpowiem na jedno z fascynujących pytań, które gdzieś tam padły w komentarzach, mianowicie co w przypadku braku owłosienia na łydkach? Czy jest to jakaś pierdoła, czy jest to coś, czym powinienem się potencjalnie martwić? Uważam, że jest to naprawdę genialne pytanie i nie należy absolutnie tego bagatelizować. Oczywiście w pierwszej kolejności skupmy się na pierdołach. Jeśli ktoś nosi obcisłe spodnie, dżinsy i dużo chodzi, to może dojść do wytarcia znacznej ilości włosów na łydkach, chociaż wciąż będą jakieś ogniska, że tak powiem, skupiska włosów i raczej mała szansa, że wytarcie nastąpi równo na całej łydce. A w przypadku tej osoby, jeśli dobrze zrozumiałem, nastąpiła utrata całkowita owłosienia na łydkach, co już jest potencjalnie bardzo niepokojące. Zanim przejdziemy do potencjalnych rozwiązań, warto wspomnieć, że jeśli doszło do utraty włosów na tych łydkach i są jakiekolwiek plamki, na przykład czerwone, może być na przykład zapalenie mieszków włosowych i ono może doprowadzić do utraty włosów w tym miejscu. Mogą być zakażenia grzybicze, ale znowu wtedy będą raczej takie rozlane plamy, więc jeśli skrótowo to podsumowując, są jakiekolwiek znamiona na skórze, jeśli są jakiekolwiek zmiany kolorystyczne, widać zaczerwienienie i tak dalej, najprawdopodobniej jest to problem dla dermatologa i polecam wtedy udać się do takiego specjalisty. Przechodząc do dalszych kłopotów i takich już rzeczywiście potencjalnie poważniejszych. W pierwszej kolejności możemy zacząć od kłopotów z tarczycą. Więc mimo że jest, wydaje mi się, dosyć znanym symptomem to, że w przypadku niedoczynności tarczycy może dojść do przerzedzenia włosów, czy różnego rodzaju też objawów, takie jak na przykład objaw Hertoga, że 1/3 brwi wypada tutaj gdzieś na końcu, jeden z takich charakterystycznych objawów. Jakby co, ja miałem zawsze takie, jeśli ktoś chce mi niedoczynność wciskać. Natomiast jednym z takich, bym powiedział, rzadszych objawów niedoczynności tarczycy może być właśnie utrata owłosienia na łydkach więc jest to potencjalnie jakby jakiś przyczółek czy powód, żeby skontrolować sobie tarczycę. Takim już rzeczywiście bardzo rzadkim symptomem tej niedoczynności tarczycy jest tak zwany symptom czy syndrom Hoffmana i w tym przypadku to jest wciąż jeszcze raz jeden z symptomów niedoczynności tarczycy, chociaż bardzo rzadki, w którym dochodzi do tak zwanej osłabienia w ogóle może być mięśni kończyn dolnych z utratą włosów właśnie przede wszystkim na łydkach, a również do tak zwanej pseudohipertrofii, czyli jakby nadmiernego rozrostu mięśni. I w tym przypadku, w przypadku tego symptomu Hoffmana, łydki są po prostu jak donice. To są naprawdę takie potężne łydki, najczęściej pozbawione włosów. Natomiast podsumowując, punkt pierwszy, mogą to być kłopoty z niedoczynnością tarczycy. Oczywiście, jeśli chcesz to sprawdzić, to polecam udać się do endokrynologa. Można sobie najpierw wcześniej badania zrobić, czyli, że tak powiem, taki klasyczny panel tarczycowy, czyli TSH, wolną trójjodotyroninę, czyli FT3, wolną tyroksynę, czyli FT4, również dwa rodzaje popularnych przeciwciał przeciwko tarczycy, czyli anty-TPO, czyli przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej i anty-TG, czyli przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie. I z takimi badaniami można się udać do lekarza, natomiast oczywiście jeśli coś tam wyjdzie poza skalę, to człowiek sam z miejsca będzie w stanie to zaobserwować. Więc powód pierwszy tarczyca. Jaki jest powód drugi? Powód drugi to są zaburzenia hormonalne. Oczywiście, żeby było jasne, tarczyca, kłopot z tarczycą też są zaburzeniami hormonalnymi, natomiast tutaj skupimy się głównie na hormonach płciowych. Więc w jakim przypadku może dojść do utraty włosów na łydkach? Przede wszystkim, jeśli chodzi o panów, będzie dochodzić do tego, kiedy jest znacznie najczęściej obniżony poziom testosteronu
dihydrotestosteronu, więc DHT, ale również potencjalnie prekursorów, czyli jakby hormonów, z których są produkowany testosteron i DHT. I tymi prekursorami jest oczywiście androstedion i DHEAS. I potencjalnie, jeszcze raz, powodem może być niskie stężenie tych hormonów, jak i również, można powiedzieć, na drugim końcu skali powodów jest znaczne zwiększenie poziomu estrogenów w organizmie, jak i również gestagenów, czyli progesteronu. W tym przypadku oczywiście, żeby było jasne, będziemy w stanie we wszystkich tych przypadkach zaobserwować dodatkowe symptomy. Tak, czyli w przypadku niedoboru testosteronu będzie to na przykład znaczne osłabienie, brak energii, mogą następować kłopoty z erekcją, stany depresyjne, uczucie niepokoju, bardzo obniżony przyrost tkanki mięśniowej albo wręcz po prostu zanik częściowy tkanki mięśniowej. Człowiek jest ogólnie taki dosyć otłuszczony, wtedy może się wydawać bezmięśniowy, że tak powiem. I oczywiście też powodem tego stanu rzeczy może być choćby branie jakichś antyandrogenów, a więc środków, które będą obniżać stężenie androgenów w organizmie. Może się to tyczyć na przykład pań, które podejmują terapię, jak i również panów, które podejmują choćby terapie trychologiczne, żeby powstrzymać androgenowe wypadanie włosów. Oczywiście to jakby nie w tym wypadku, ale na przykład jednym z takich najpopularniejszych antyandrogenów jest bikalutamid. Chociaż tych antyandrogenów popularnych na rynku jest dosyć dużo. I ponieważ oczywiście hormony płciowe, one są produkowane w pętli, która zaczyna się przede wszystkim w przysadce mózgowej, więc mamy hormon, który nazywa się GnRH, więc gonadoliberyna, czyli hormon wyzwalający hormony przysadkowe. I ten hormon GnRH wysyła sygnał do produkcji dwugonadotropin. To są takie hormony właśnie produkowane w przysadce, czyli mamy tutaj na myśli LH i FSH, czyli hormon luteinizujący i folikulotropowy. I te hormony wysyłają sygnał do gonad, albo więc jajników, albo jąder, żeby zaczęły produkować te organy właśnie hormony płciowe. Więc również niedoczynność przysadki może doprowadzić do niższego stężenia androgenów i tym samym do utraty włosów na łydkach. Ponownie, jeśli jesteś ciekawy, czy chciałbyś się wgryźć lepiej w ten temat, polecam najzwyczajniej w świecie nawet sobie pogooglować, jeśli już słyszysz takie rzeczy jak niskie stężenie androgenów albo na przykład przewaga estrogenów, nieważne czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to można sobie po prostu pogooglować, jakie są dodatkowe symptomy, żeby, że tak powiem, zawęzić grono poszukiwanych, czy to jest kłopot z tym, czy może jest to inny z kłopotów, który omawiałem i będę omawiać. Oczywiście też można najzwyczajniej w świecie pójść do laboratorium i sobie zrobić stężenia tych hormonów, czyli zarówno gonadotropin, FSH, LH, testosteron, wolny testosteron, SHBG, DHT, progesteron, estradiol. Wszystkie te hormony możemy sobie prywatnie zbadać. To całkowity koszt tego to jest między 500 a 700 zł pewnie, w zależności od laboratorium, więc oczywiście koszt jest niemały, natomiast jeśli rzeczywiście jest, tak powiem, jest mnóstwo symptomów, które wskazują na kłopot, to oczywiście wydaje mi się, że warto wydać te pieniądze, żeby mieć spokojną głowę. Trzecim punktem jest cukrzyca. Zawsze powtarzam, że cukrzyca jest jednym z największych dawców kłopotów w tych naszych nowoczesnych czasach, bo po prostu ilość różnego rodzaju schorzeń dodatkowych czy symptomów, które nam funduje, jest naprawdę niesamowita. Przykładowo większość osób na pewno kojarzy neuropatię, a więc uszkodzenia nerwów, z czołowym przykładem stopy cukrzycowej. Natomiast cukrzyca jest w stanie również uszkodzić naczynia krwionośne. I w tym przypadku uszkodzeniu mogą ulec tętnice obwodowe. Może dojść do miażdżycy tych tętnic obwodowych. Tworzą się blaszki miażdżycowe, które powodują przewężenie tych naczyń i tym samym jest wtedy mniejsze dostarczanie tlenu, składników odżywczych, jak i również krwi do tkanek. I wtedy oczywiście dochodzi do atrofii.
tych miejsc i atrofii mieszków włosowych. One po prostu nie są odpowiednio dożywione, mówiąc kolokwialnie, więc tym samym przestają produkować włosy i stąd wypadanie. Nie omówię tego dokładnie, ponieważ cukrzyca tak naprawdę i te kłopoty z tętnicami obwodowymi to jest, może tak, cukrzyca jest tutaj przyczyną, natomiast jakby stricte chorobę tętnic obwodowych chciałbym właśnie omówić w punkcie ostatnim, bo punkt ostatni, czyli punkt 4, to jest właśnie choroba tętnic obwodowych. I chcę ją omówić osobno, ponieważ ona nie musi być związana z cukrzycą, żeby było jasne, jest bardzo często związana, patrząc na epidemiologię, z insulinoopornością i cukrzycą, natomiast oczywiście może wystąpić bez tych stanów. I bym powiedział, że potencjalnie z tych wszystkich kłopotów, które wymieniłem, najbardziej prawdopodobny, mimo że wymieniony na samym końcu, jest właśnie ten. Czyli mówimy tutaj o chorobie tętnic obwodowych. Czyli jeszcze raz, przede wszystkim chodzi nam o stan, kiedy dochodzi do wytworzenia blaszek miażdżycowych w tętnicach obwodowych, w tym przypadku oczywiście mówimy o nogach, i dochodzi do zmniejszonego dopływu krwi, zmniejszonego dopływu tlenu, składników odżywczych i tym samym nieprawidłowego funkcjonowania mieszków włosowych. Więc to jest ciekawe, że niby taka pierdoła właśnie, a jednak nie pierdoła, czyli ten brak, czy pełen brak owłosienia na łydkach, może się oczywiście też zdarzyć na udo, chociaż dużo rzadziej, może nas doprowadzić do tego, że mamy potencjalnie miażdżycę kończyn dolnych. I teraz tak, po czym można to potencjalnie poznać? Oczywiście pierwszym symptomem, o którym sobie już powiedzieliśmy, to jest brak owłosienia na łydkach. Natomiast jest mnóstwo innych, tutaj akurat te symptomy omówię szczegółowo, symptomów czy objawów, na które trzeba zwrócić uwagę. Czyli może to być na przykład wolniejsze gojenie się ran na nogach. Jeśli powstanie jakaś rana na nodze, ona będzie się goić bardzo wolno. Ponieważ jeszcze raz chodzi o jakby niedostateczne dożywienie tkanek czy odżywienie tkanek, więc to będzie wpływać nie tylko oczywiście na mieszki włosowe, ale również na gojenie ran. Może to również wpłynąć na tempo wzrostu płytki paznokciowej na palcach u stóp. Więc jeśli oczywiście te paznokcie i tak rosną mniej więcej 8 razy wolniej na stopach niż paznokcie u rąk, ale może się okazać, że będą rosnąć jeszcze wolniej. To tempo może być naprawdę bardzo, bardzo już wtedy wolne. Dodatkowe symptomy to jest zmiana koloru, czyli może być zaczerwienienie, może być napięcie skóry, może być wręcz bardzo, bardzo chorobliwa bladość albo siność tych miejsc, może być tkliwość na dotyk, kiedy dotykamy, czyli po prostu pojawia się z miejsca ból. To jest już bardzo, bardzo niepokojący sygnał. Może dojść do osłabienia po prostu siły kończyn dolnych, czyli po prostu dużo szybciej będziemy się męczyć, nawet stojąc. W momencie, w którym będziemy chodzić, może pojawić się taki ból przerwany, który akurat ustaje w momencie, w którym po prostu sobie spoczniemy. Dodatkowo może być mrowienie w stopach, może być pieczenie, może następować drętwienie. Więc wszystkie te symptomy powinny nas bardzo, ale to bardzo zaniepokoić i wtedy obowiązkowo idziemy do kardiologa, żeby zbadać tą sytuację. Bo na szczęście jakby diagnoza choroby tętnic obwodowych jest potencjalnie dosyć łatwa. Szczególnie takim klasycznym badaniem jest wskaźnik kostkarami. Bierzemy sobie, mierzymy ciśnienie na ramieniu i kończynie dolnej i porównujemy oba odczyty i wtedy wiadomo po prostu, czy jeśli one są, że tak powiem, dziko odmienne, to znaczy, że rzeczywiście najprawdopodobniej będzie kłopot z tętnicami obwodowymi. Może zostać wykonany angiogram i oczywiście w tym przypadku, w przypadku wykrycia kłopotu będziemy w stanie rozpocząć leczenie, czy to będzie jakaś angioplastyka, czy to będą stenty, aterektomia, że tak powiem, nastąpi jakieś rozwiązanie. Więc podsumowując, jeśli zauważyłeś u siebie brak owłosienia na łydkach, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bo chciałem tylko podkreślić, że ta choroba tętnic obwodowych dotyka mniej więcej porówno i panie i panów, to warto najzwyczajniej w świecie pójść do lekarza, czy to wcześniej robiąc te badania, też również o których mówiłem, czy po prostu z miejsca pójść i poddać się diagnozie, bo jest to potencjalnie niepokojące.
To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że przyda Ci się ten odcinek i również Twoim bliskim. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Jak zawsze w pierwszym komentarzu 3 piosenki rockowe, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Gdzieś w opisie wrzucę parę jakichś materiałów dotyczących i tych badań, i tych stanów chorobowych, żebyś mógł sobie poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Jeśli interesuje Cię ściągnięcie tych wszystkich informacji, o których mówiłem w formie fiszek, to zapraszam do zostania patronem kanału. Link w opisie. Można właśnie ściągać sobie fiszki do wszystkich poprzednich moich filmików, czy na forum zadać mi pytanie itd. itp. Co jeszcze z ważnych rzeczy? No i kursy, tak? Jak zawsze, z czegoś trzeba się utrzymywać. Ja przede wszystkim zajmuję się, czy od lat zajmowałem się pamięcią, więc polecam swój kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak nauczyć się samodzielnie dowolnej dziedziny od A do Z, co odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Szczególnie polecane wszystkim osobom, które mają mnóstwo materiału do przyswojenia i chciałyby go rzeczywiście na trwałe zapamiętać, bez zapominania, czyli bez tego zakuj i zapomnij, żeby można było tę wiedzę przyswoić i być w stanie używać, nawet jeśli ta wiedza po prostu nie jest często przydatna w praktyce, żeby to po prostu było w głowie wtedy, kiedy rzeczywiście zajdzie taka potrzeba. Polecam również swój kurs Vocabulary Labs, czyli jak uczyć się samodzielnie języków od A do Z. Kurs obejmuje każdą kompetencję, od aktywizacji języka, słuchanie, nauka gramatyki i znowu wszystko odbywa się pod moją opieką merytoryczną. I na koniec, jeśli chciałbyś również otrzymywać nie tylko, czy posłuchać filmików, w których wypowiadam się na różne tematy, którymi się zajmuję, czy dziedziny, którymi się zajmuję, zapraszam również do zapisania się do newslettera. Link ponownie w opisie, gdzie publikuję artykuły, chociaż najczęściej na temat analizy badań pamięci i języków obcych. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w następnym.